Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj pokażę jak nakładam produkt OxyQF na ściany albo na inne powierzchnie pionowe. Co to za produkt? O tym już mówiłem w poprzednim filmiku odnośnie położenia tego produktu na posadzkach. Dzisiaj pokażę tylko jak nakładam utleniacz. W związku z tym, że na pionowych powierzchniach utleniacz tak się nie zatrzymuje jak na powierzchniach poziomych, utleniacz będę nanosił za pomocą pędzla. Biorę taki ławkowiec, on miękki, dość szeroki i zwykle na ścianach nanoszę takim ławkowcem. Tak samo jak i w przypadku posadzek, ja nie szlifuję ten produkt przed naniesieniem utleniacza. Niektórzy wykonawcy to robią, natomiast ja nie szlifuję, a to już na Państwa decyzję. Nanosić lepiej pionowo góra-dół i nie tak na krzyżyki, a moim zdaniem tak będzie najlepszy efekt. Naniosłem ten utleniacz i teraz trzeba odczekać, żeby ten utleniacz zadziałał. Więc tak, minęło nam już z 1,5 godziny i widać, że ten utleniacz już zaczął działać. Teraz powiem bardzo ważną rzecz, którą trzeba zawsze pamiętać. Szybkość działania tego utleniacza i moc działania tego utleniacza zależy od tego, jaka jest wilgotność w pomieszczeniu, jaka jest temperatura w pomieszczeniu i jaki jest przepływ powietrza. Tutaj proszę zwrócić uwagę. U mnie tutaj przepływu powietrza takiego nie ma i utleniacz wysychał dość długo i widać kierunek wysychania tego utleniacza, czyli najszybciej nam wysychała góra i dalej wszystko szło w kierunku dolu i w tych miejscach utleniacz najdłużej był mokry i on bardziej tutaj zareagował. Natomiast tutaj on szybko wysychał i on tutaj bardziej zielony. I on postoi jeszcze jakiś czas zrobi się bardziej zielony, ale tej rudości już więcej prawie nie będzie. Więc jeśli Państwo na przykład będziecie wykonywali tą robotę na zewnątrz, tam gdzie szybko będzie wysychał utleniacz, albo gdzieś przeciąg powietrza i będzie szybko wysychało, to trzeba być przygotowanym, że po położeniu utleniacza ta ściana będzie zielona. Ale na to też jest sposób. Przypuśćmy, ja tutaj już teoretycznie nie trzeba było dokładać, ale ja już pokażę. Przypuśćmy, mamy zieloną ścianę po położeniu tego utleniacza pierwszej warstwy. W tych miejscach, gdzie chcemy punktowo, docelowo zrobić bardziej rude akcenty, to my po prostu bierzemy papier ścierny, jakiś drociak, cokolwiek, co trafi pod rękę i po prostu lekko szlifujemy w tych miejscach tą powierzchnię. Jak zaczynamy szlifować, my będziemy wiedzieli, że tutaj otwiera się nam spod zieleni taka rudość, czyli to żelazo. Teraz weźmiemy drociakiem na przykład i też porysujemy tą powierzchnię, tylko otworzymy spod tej zieleni tą rudość. I ona będzie widać, jak będziemy lekko to rysowali, szlifowali, to rudość będzie nam wychodziła spod zieleni. I mam tutaj jeszcze suchy na razie pędzel i lekko to pozmiatam, żeby nam to nie zostawało. I teraz bierzemy jakiś nieduży pędzel i tym pędzelkiem po prostu w tych miejscach dokładamy utleniacza. I zostawimy, żeby jeszcze dalej to nam utleniacz popracował. Jeszcze ważne pamiętać, jeśli będzie za zimno w pomieszczeniu, to ten utleniacz też będzie słabo działał. O tym też trzeba pamiętać i zawsze brać pod uwagę. Ale zawsze można spróbować ten sposób jeszcze punktowego doszlifowania. Teraz zostawimy, żeby jeszcze to popracowało nam z 1,5–2 godziny i za ten czas już będzie mniej więcej widać, jak to wygląda. A więc tak, w tych miejscach, gdzie robiłem takie przecierki i przeszlifowanie papierem ściernym, tym drociakiem, to już nam wyszła ta rdza ruda. I teraz, żeby zniwelować maksymalnie te zacieki, które jeszcze powstały nam po nakładaniu drugiej warstwy impregnantu, punktowo nakładaliśmy, to jeszcze można po całości, tylko nie mocno, a tak delikatnie po całości jeszcze przyjechać pędzlem, starać się nie dużo, żeby nam nie dużo zostawało tego utleniacza na powierzchni i po całości. Ja tego utleniacza tutaj dawałem bardzo niedużo, tylko i wyłącznie, żeby zwilżyć tym utleniaczem powierzchnię, żeby nie było nadmiarów tego utleniacza. A więc tak, minęło nam już kilka godzin i widzimy, że w tych miejscach, gdzie my poszlifowaliśmy, tutaj jeszcze bardziej utleniło się i zrobiła się taka ruda część. W tych miejscach, gdzie były takie zacieki po dodawaniu tego utleniacza za drugim razem, no te zacieki nam znikły. Oczywiście tutaj to, jak to wygląda, mnie nie za bardzo się podoba, ponieważ jest za bardzo
bardzo rude i nie trzeba było tutaj szlifowania tego dawać, ale dla mnie było bardziej ważne pokazać Państwu, jak zachowuje się ten materiał, pokazać sposoby podejścia do nakładania tego materiału. Także już kwestia estetyczna, tutaj już po Państwa stronie, a tutaj dla mnie ważne pokazać, jak to działa. I teraz będziemy to impregnowali, żeby zatrzymać ten proces utleniania się materiału. Nakładamy impregnant na jedną warstwę, specjalny impregnant Oxysealer. Nakładać można walkiem, można pędzlem, obojętnie czym, tylko według mnie lepiej nakładać ten materiał wzdłuż rysunku, czyli na przykład tutaj pionowo i nakładamy. Nakładam pędzlem. Podczas nakładania impregnantu trzeba pamiętać, że musimy śledzić, żeby nigdzie nam też nie zostało zacieków tego impregnantu. Oczywiście i tak dla wszystkich jasne i wszyscy o tym wiedzą, ale ja muszę o tym jednak powiedzieć. A więc tak, impregnant już mamy ten suchy. On jeszcze moim zdaniem trochę poprawił wygląd tego materiału. On bardziej zrobił zielony ten materiał i tej impregnacji jak najbardziej starczy do tego, żeby ten materiał był zastosowany w normalnych warunkach, tak jakby na ścianach, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i tak dalej, gdzie nie ma specjalnych wymagań odnośnie bardziej mocniejszej impregnacji tego materiału. I teraz część tej próbki zaimpregnujemy impregnantem, który się nadaje do używania tego materiału w strefach mokrych, na przykład pod prysznicem. Biorę też pędzel, biorę ten pędzel, który nie był używany do nakładania utleniacza i po prostu tak samo w ten sam sposób, jak i poprzedni impregnant, nanoszę jego na powierzchnię. Już impregnant jest naniesiony. Podczas nakładania tego impregnantu trzeba uważać, żeby nie zostawały nam zacieki i nadmiary materiału, ponieważ on po wyschnięciu, ten impregnant może, jeśli jego będzie za dużo, będą nadmiary, to zostanie taka gumowatość, więc trzeba uważać, żeby on był równomiernie, cienko naniesiony. Oczywiście on teraz przyciemnił tą próbkę, ale po wyschnięciu oczywiście on rozjaśni się, może nie do takiego samego stopniu, jak był przed naniesieniem tego impregnantu, ale też dość będzie jasny. Jak on wyschnie, ja Wam pokażę, jak on będzie wyglądał. I już dalej, niezależnie który lakier i ile tego lakieru będziemy dawali na ten impregnant, to ten już żaden lakier już nie zmieni nam koloru oraz wyglądu tego materiału. A więc tak, minęło nam już kilka godzin. Jak widzimy, ten impregnant, który nakładaliśmy dodatkowo, jeśli w przypadku będziemy stosowali ten materiał gdzieś tam w strefach mokrych, jak w łazienkach, to on już nam całkowicie wyschnął i widać, że jednak on jest lekko ciemniejszy. Ale moim zdaniem on nawet jeszcze bardziej wyrazista, ta zieleń jeszcze bardziej wyrazista, więc nie sądzę, że on coś psuje, a moim zdaniem nawet poprawia. Teraz, jeśli by stosowali ten materiał w łazienkach, w strefach mokrych, to jeszcze dodatkowo dalibyśmy na ten impregnant lakier. Ale no już nie widzę sensu pokazywać, jak nakłada się ten lakier, ponieważ nakłada się standardowo i ten lakier już nam nic w sumie nie zmieni, więc tak wygląda materiał w przypadku, jeśli my go impregnujemy standardowo, a tak wygląda wzmocniona impregnacja do warunków takich jak łazienka, strefy mokre. Można byłoby zrobić, żeby on był mniej rudy, tak jak mówiliśmy, ale to co pokazywałem, jeszcze chciałem pokazać Państwu, jak on wygląda, jeśli jego jeszcze szlifować. Więc moim zdaniem nic tutaj skomplikowanego nie ma i wszystko jest do zrobienia. Zapraszam do polubienia mojego filmu. Staram się pracować dla Państwa i przekazywać Państwu jak można więcej swojej wiedzy, swojego doświadczenia, swoich filmikach. Dzielę się tymi swoimi pomysłami i doświadczeniem i mam nadzieję, że Państwu to się przyda. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będziecie Państwo mieli na bieżąco wszystkie nowości, wszystkie informacje, którymi chcę podzielić się z Państwem. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmikach.